Moje drogie skorpiony, w waszym czytaniu wyraźnie na zimę przedstawia się karta gwiazda. I to przedstawia się ona wręcz podwójnie. I ta podwójność będzie znacząca w zimie. Możliwe, że trzeba będzie zrobić coś drugi raz, bo za pierwszym nie pójdzie wystarczająco dobrze. Okaże się po fakcie, że coś poszło nie tak i trzeba będzie wrócić do tematu. Mars jest w retrogradacji i zwykle to tak jest, że jak Mars jest w retrogradacji, no to potem trzeba, jak już się Mars nam ładnie naprostuje, to trzeba do czegoś wrócić, coś jeszcze raz zrobić w przypadku Marsa. Nie wchodząc w szczegóły astrologiczne, które w tej chwili nie są wam tak bardzo potrzebne, będę mówiła dalej. Będę mówiła, że wszystkie szczegóły może nie są wam potrzebne, ale spojrzenie w gwiazdy może wam się przydać. I to nawet dwukrotne spojrzenie w gwiazdy, moi drodzy, bo karta gwiazda wyskoczyła wam jakby dodatkowo, była odpowiedzią na pewne dodatkowe pytanie, które zadałam. To dodatkowe pytanie dotyczyło odwróconej 10 mieczy. I chodziło o to, na ile pewne cięcia będą ostateczne. Wychodzi na to, że tak. Czy będą, czy nie będą ostateczne? Wygląda na to, że będą ostateczne. 10 mieczy odwrócona mówi o powrocie do pewnych maksymalnych cięć. Ktoś tu ma poczucie, że nad głową, wokół głowy, jak ciemne chmury, latają kruki czy ciemne ptaki, jakby wiele myśli gdzieś tutaj krążyło, ale jest w nich jakaś większa stabilność i porządek. To nie jest jakiś taki chaos. Nawet jeżeli może się wydawać. To nie jest taka sytuacja, którą mamy w 9 mieczy, moi drodzy. W 9 mieczy może człowieka ogarniać lęk, a w 10 mieczy już jesteśmy etap dalej. Już wyszliśmy z tego lęku i poszliśmy dalej. Ale nie do końca tutaj wyszliśmy z 10 mieczy. Moi drodzy, trzeba spojrzeć jeszcze raz w tę stronę, która wydawała się być już takim kierunkiem ostatecznym. Można wyglądać czegoś i nie wszyscy będą widzieli, czego ktoś wygląda, w którą stronę patrzy, ale jedno jest pewne, już patrzyła w tę stronę. Już spojrzenie było. Moi drodzy. I patrzymy znów i mieszają się w to gwiazdy. Miesza w to się pewna nadzieja, pewne rytuały, pewna mgła. Ktoś chce oczyszczenia. Potrzebne jest oczyszczenie i pewne uświęcenie. Palona może być szałwia czy inne zioła, inne medykamenty, nawet takie mogą być stosowane takie medykamenty, które wywołują pewne zamglenie. Może to jest pewne zamglenie świadomości, ale jednocześnie jest jasność co do tego, jak to działa. I ktoś ma głowę do gwiazd. Ktoś, czyjś umysł, światło krąża, światło gwiazd. I ten ktoś w jakimś sensie posługuje się gwiazdami. Posługuje się światłem. Wybaczcie.
Może to jest ktoś, kto nie ma całkiem sprawnego głosu w tym momencie, ale jest to sytuacja przejściowa. Może jest to ktoś, kto nie jest do końca zdrowy w danym momencie, ale cały czas działa, cały czas robi coś z kilkoma różnymi elementami, które wydają się być takie same, ale są jak pojemniki, w których coś jest, ale wy nie wiecie, nie możecie zobaczyć, co w tych pojemnikach jest, albo nie do końca rozumiecie. To mogą być takie próbówki jakby, ale to mogą być jakby inne pojemniki, to mogą być inne powtarzalne elementy, które wyglądają podobnie z zewnątrz, ale jednak wewnątrz jest coś innego. Ja mam na przykład takie pojemniki na zioła, które są szklane i przeźroczyste i wyglądają jak zakorkowane próbówki. Ale w środku są zioła, są przyprawy. Także to może być również ktoś, kto posługuje się różnymi przyprawami, które mogą mieć swój smak, ale także wpływ na zdrowie. Niewątpliwie ktoś tu działa, ktoś bierze coś i, i, i wypełnia, i wpływa, i bierze coś jeszcze. I prawdopodobnie jest to kobieta. Tak sądzę. Może być to ktoś, kto nosi biały fartuch. Jeśli to nie jest kobieta, to byłby to ktoś, kto jakby ma pewien kobiecy rys w swoim działaniu, w swoim zachowaniu. I to może być osoba raczej szczupła. I uważam, że wyjątkowo w waszym pytaniu ma to znaczenie. Choć nie zawsze ten wygląd zewnętrzny jest taki istotny, ale jakby to może was nakierować, to raczej nie będzie taka kobieta z wielkim, obfitym biustem i taką jakby inną budową. Raczej taka osoba upła, jeśli nie chuda. I to nie jest ktoś, kto jakby specjalnie się bardzo stroi. Tu chodzi o pewne zachowanie pewnej schludności. I może być to ktoś, kto lubi powtarzać jakieś słowo, taki wtręt. Coś, co uważa, że jest jakby takim przerywnikiem prawie wręcz. Zwróćcie uwagę na gwiazdę. To może być ktoś, kto jakby jest w jakimś sensie oświecony. Trochę bardziej niż inni. Ktoś, kto jakby może stanąć na tle mroku, tam gdzie czegoś nie widać i zrobić pewien rodzaj naświetlenia. Więc pewnie jakiś rodzaj naświetlenia czy takiego badania związanego z naświetlaniem też, co po niektórzy z was mogą się spodziewać. Z widzeniem czegoś poprzez różne warstwy, wchodzeniem, zdobywaniem informacji tam, gdzie inni nie są w stanie czegoś dojrzeć. Moi drodzy, blisko gwiazdy i spraw związanych z gwiazdą jest król buław. Jest człowiek, który potrafi zarządzać działaniem. Jest to osoba, która patrzy precyzyjnie i bez lęku na to, co jest przed nim. Widzicie to spojrzenie? To spojrzenie może wydawać się prawie agresywne, ale tu bardziej chodzi o pewien rodzaj zdecydowania. A jeśli to jest pewien rodzaj agresji, to jest taka agresja, która jest rozumiana jako takie chwytanie, łapanie czegoś. I to nie jest wtedy agresja w sensie negatywnym. To jest agresja rozumiana jako
parcie do przodu, czy sięganie po coś, co jest potrzebne. To jest ktoś, kto może mieć lotny umysł, ale ten umysł jest jednocześnie ustabilizowany. Jakby ktoś na głowie nosił ciężką koronę, która dodaje godności, a jednocześnie spowalnia i trochę zatrzymuje ruch głowy. Ruch głowy musi być dużo bardziej ostrożny w przypadku, kiedy mamy do czynienia z ciężką materią, a ten król buław jest w stanie zajmować się ciężką materią, mieć ją na głowie. To jest ktoś, kto może mieć wskaźnik i może wskazywać, jak, w którą stronę należy działać, i to może być działanie systemowe, związane z jakimś systemem, związane z innymi ludźmi. To nie jest ktoś, kto robi coś sam. Ten ktoś może jakby sam nawet nic nie robić, albo prawie nic nie robić, ewentualnie może pięścią w stół uderzyć. Ale to jest ktoś, kto potrzebuje innych do działania, jakby leciał w kluczu ptaków i może być na czele, ale jakby sam to nie jest ktoś, kto działa tylko sam. To jest ktoś, kto może wskazywać, co należy zrobić, gdzie i jak. I zdaje się, że jest daleko od rycerza mieczy, ale gdzieś pośrednio może i na niego wpływać. Rycerz mieczy, moi drodzy. Rycerz mieczy. Komuś może być wysłana wiadomość, a może król buław wysłał wiadomość do kogoś poprzez tutaj takiego jakby sokoła. Może przyleciał do niego sam albo kazał komuś przylecieć i teraz biegnie człowiek. Biegnie człowiek i wskazywana jest mu szybsza droga. Ktoś spieszy się bardzo. Spieszył się bardzo z wymianą informacji, spieszy się bardzo mówiąc. Leci gdzieś, nie jak na złamanie karku, ale szybko. Potrafi trafiać do ludzi, wysyłać swoje strzały. Ten ktoś w zimie dla was, skorpiony, biegnie. Biegnie po to, żeby jak najszybciej znaleźć się w miejscu, z którego będzie mógł jeszcze szybciej się poruszać. I dalej gdzie? Dalej będzie leciał w działaniach, które są ze sobą powiązane, które ktoś z sobą związuje. Nie wiadomo kto, nie wiadomo co, ale kilka elementów związanych z działaniem jest powiązana. W jednym punkcie wszystko to się zbiega. To nie jest wyspawanie, to nie jest niekończące się połączenie. To można rozpleść, jeśli nie będzie już potrzeby związania. Ale w tym momencie jest taka potrzeba. I rycerz mieczy działa, komunikuje się, żeby to zrealizować. I w jakimś sensie wiąże się to znów z naszą gwiazdą. Moi drodzy, całkiem daleko od tych powiązań, od tych 3 elementów, które są jak 3 palce. Choć 3 palce są związane z sobą na stałe, więc to trochę tak, ale nie do końca. Daleko od tego jest królowa pentakli. Królowa, która ma z tyłu głowy ten temat, do którego trzeba wrócić. Ona nie patrzy zbyt daleko przed siebie, może tylko zerka spod powiek. Bardziej koncentruje się
na tym, co ma z tyłu głowy, co jest w środku, co gdzieś jest mniej lub bardziej wyobrażone w nieświadomości. Ona trzymała wartość i nadal ją trzyma i wraca swoimi myślami do tej wartości. Opiekowała się wartością. Wartości mogą być różne, różne mogą być dla was, różne mogą być dla innych. Ale fakt faktem, że królowa trzymała w rękach coś, co uważała za wartościowe i nadal chce trzymać. Nadal chce trzymać to, co trzymała. To mogły być pieniądze, ale to mogłyby być talenty, to mogły być talerze, ale to mógł być i człowiek, którego uważa za wartościowego, za wartość samą w sobie. Moje drogie skorpiony, wylosuję wam jedną kartę, która będzie dla was radą w tym wszystkim. Moi drodzy, możecie wyjść poza schemat i spojrzeć na coś, co jest jakby dodatkowe i poza systemem trochę. To jest coś, co jakby już kiedyś było. Może już coś kiedyś czytaliście, albo inni to kiedyś czytali, może to jest coś dawnego. Zwrócić się w stronę dawnych słów, dawnych rysunków czy zdjęć. Moje drogie skorpiony. Jeszcze chciałabym wam losować jedną kartę, która będzie jakby wskazaniem, czego możecie wyglądać na przyszłość, właśnie z pewną nadzieją. Możecie wyglądać kobiety, która jest jak władczyni, jak cesarzowa. Możecie wyglądać takiej postawy w sobie czy u innych. To jest ktoś, kto trzyma się tradycji, w której jest dumny, trzyma się godła. Może trzyma się państwa. I to nie jest ktoś, kto jest jakoś wybitnie dumny, pomimo że mamy do czynienia z kimś, kto jak najbardziej może nazwać się cesarzową. To może być ktoś, kto jest trochę zmęczony, kto na chwilę przysiadł, ale nadal jest cesarzową i nadal może polecieć gdzieś wysoko i daleko. Wszystkiego dobrego, skorpiony.